Ines. My good Vulcan. About time you showed up. Come here. Good Ursus and I have something to show you. Stan ofiary. I hope Ursus hasn't beaten him too much. The last victim was in such a state that I couldn't even torture him. Oh, don't worry. But it may take you some time to wake him up. I'm sorry. I'm late. I overslept. Don't worry. As long as you oversleep alone. As a deacon of the Holy Church, you can't afford the least scandal. And we can't always throw your whores into the well. Today is the day. The key to absolute knowledge will be ours. The key to immortality. That's not what I seek. I know, but remember, limitless life, limitless knowledge. The entrance to the basement is open. What? Open? Are you nuts, Ursus? Hurry, finish tying up the prisoner and stand guard at the chapel door. No one can come in or out but me, Vulcan, Sir Roderick, or his slutty wife. Good. Let's get to the important part. Prepare the prisoner as only you know how. Torture him, but save the best for the meeting of the order. Try the same thing you did to the Saxon moron. The guests have come long and far. They'll be thirsty for the blood of our prisoner. The first transmuted being in history. The first immortal. What? And what about Fray Siocan? Oh, in the well. And this rascal was eavesdropping. I'll be in the workshop getting ready for the ritual. Do a good job. His cries will inspire me. Torturować mężczyzn, kobiety, starców, szlachciców i służbę, ale nigdy dziecka. Twoim pierwszym odruchem jest wypuszczenie go i ucieczka, ale od dawna marzyłeś o dzisiejszym rytuale. Pomożesz chłopcu uciec, ale będziesz udawał, że go zabiłeś. Potem poszukasz innej ofiary, która zastąpi go podczas rytuału, a kiedy okaże się, że eliksir przemiany działa, sam go wypijesz. Potem przejmiesz kontrolę nad własnym życiem. Dobrze, zacznijmy od tego. Gościa, śmierć dziecka. Czy ocalenie innego dziecka będzie twoim upadkiem? Przyjrzyjmy się mu. Skórzany pasek pozwala więźniowi poruszać się lekko głową, dzięki czemu może on doskonale okazywać ból ku ogromnej uciesze publiczności. Co tu jeszcze mamy? O! Miał tę plamę już wcześniej. Czy dorobił się jej podczas ucieczki przed Guinnessem? No i nic już tu nie ma. Dobra, nic nie ma. Aha, porozmawiajmy z nim. Śpi tak mocno, że nie budzi go nic. Dobrze. Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś takie narzędzie, twoje życie zmieniło się w piekło. You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. Then you turn the handle in the opposite direction, so the nails pierce the flesh. And he bleeds. Bierzemy to. Będziemy go torturować naprawdę? Ciekawe. Dobra, co tu jeszcze jest? Pokaż mi. Nic więcej nie ma? O, tu coś jest. Może przejdźmy tu. Jeden z symboli, który zapamiętałem z okładki rozprawy o ciele. Dobra, tu jest drugi symbol. Guinness zalegałby umieścić wszystkie symbole z rozprawy
Ociele na studni zrobiłby większe wrażenie. Tutaj nic. Jeden z symboli, który zapamiętałem, jest okładki i rozmowy o ciele. Nawet jeśli byłbyś w stanie wymówić wszystkie te nazwy, to nie masz pojęcia, co oznaczają. Dobra, co tu jeszcze jest? Tutaj podejdź, kolego. Kurde, ławki wypełniają się członkami zakonu cielesności, jak co roku od założenia zakonu 7 lat temu. No i dobra, nic tu nie zrobię. Tu mogę wejść. Pokłóciłeś się z Guinnessem podczas budowy kościoła, nie chciałeś umieszczać w nim takich symboli, ale on nalegał. Twierdził, że trzeba jakoś przyciągnąć szlachtę i ich pieniądze. No jakoś trzeba. I chyba mu się udało. Wśród członków zakonu będzie też Sir Roderick de Gayer, pan na zamku, który ma w zwyczaju wybuchać śmiechem na widok wnętrzności ofiar rozrzuconych na posadzce. Może to będzie przydatna informacja. Tu jeszcze coś było. Gdzie ty idziesz? Tutaj chodź. Niestety nie zasiądą tam dziś zmarli Lord Wetley i jego bracia. W zeszłym roku odkryłeś, że konspirowali przeciwko Guinnessowi. Tam do góry jeszcze mogę iść. Ja cię kręcę. Co tu jest w środku? O kurde. Żadna z osób, które samodzielnie zgłosiły się do wejścia do studni prawdy, nie wróciła na powierzchnię. Zaraz, kiedy dzieciak ucieknie, powiesz Guinnessowi, że wpadłeś w szał, zabiłeś chłopca i wrzuciłeś go do studni. To go rozzłości, ale tylko na chwilę. Nakaże Ursusowi poszukać innej ofiary, a ty będziesz kontynuować rytuał, jakby nic się nie stało. Dobra, mamy alibi. Stojak do tortur, który Guinness nazwał konfesjonałem. Gdy pokazałeś, co potrafisz na przykładzie saksonskiego głupca. Na szczęście dzisiaj nikogo nie musisz torturować, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jest pewna kryjówka, o której wiecie tylko ty i Guinness, dlatego niestety nie możesz z niej skorzystać, by pomóc chłopcu w ucieczce. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Cały czas rozdmuchują ogień. Wiesz, że nie powinieneś mieć tajemnic przed Guinnessem? To najdelikatniejsza rzecz, którą stworzyłeś. Powinieneś dać go Kajtir. Jakaś obrączka, tak? Z jakiegoś powodu jeszcze tego nie zrobiłeś. Boisz się? Ależ skąd? Czasem czujesz, że jesteś częścią większego planu, kołem zębatym w machinie mrocznego istnienia twojego piekielnego ojca? Tu są piece jakieś ogromne. Tu narodziła się twoja miłość do kucia i złotnictwa. Jeśli chcesz rozpocząć nowe życie, sam lub skater, po ocaleniu dziecka przynajmniej masz fach w ręku. Czy na pewno chcesz stopić najdelikatniejszą rzecz, którą stworzyłeś? Nie. Nie chcesz spalić tego w kuźni. Czemu nie? Można było spróbować. Używasz młota i kowadła do ukształtowania metalu. Tworzenie jest oznaką agresji. Nie powinno cię tak dziwić to, że coś tak delikatnego powstało przy użyciu młota. W końcu wszystko, nawet ludzie, rodzi się w bólu. Dobrze byłoby naprawić but, ale młotem tego zniszczysz.
Myślałem, że będziemy mogli sobie to wziąć. Ten młot oczywiście. Pierwszy raz podobne koło widziałeś w warsztacie Ezequiela, świętej Brygidzie. Chciałbyś się z nim spotkać. Podobno 3 lata temu został spowiednikiem królowej Hiszpanii. Nieźle jak na kogoś, kto całe życie spędzał w warsztacie. Jest wystarczająco gładki. Są już wystarczająco ostre. Tutaj jeszcze coś jest. Miejsce na rzeczy, z którymi nie wiecie co zrobić. Sprawdzona piła, co potwierdza kark saksońskiego głupca. Tutaj nie ma nic. A gdyby naspiłować to, spiłowujesz but, żeby stał prosto. Dobra, co teraz? Rozłożony but. Co teraz z tym zrobić? Jeszcze nie wiem. Tu coś jeszcze leży. Sproszkowany chrzan z Nipponu podrażnia nos tak bardzo, że mógłby obudzić zmarłego. Albo raczej kogoś, kto powinien jeszcze chwilę pożyć przed śmiercią. Bierzemy to i tym obudzimy tego małego syneczka. Skórzane tubki, które gołębie pocztowe przenoszą w dziobach, dopóki nie spotkają hermodra. Szpula białej nici, cienkiej, ale wytrzymałej. Kielich, który stworzyłeś i do którego Guinness wleje eliksir przemiany. Według planu Guinnessa dzieciak wypije go po strasznych torturach, jakie mu zadasz, potem go zabijesz. Jeśli dzieciak się odrodzi, jak mówi, rozprawa o ciele będzie to oznaczało, że eliksir działa i możesz go wypić. Zobaczymy, czy uda ci się zmienić pierwszą część bez zmieniania drugiej. To ciekawe, że wiedza o nas samych pochodzi z czegoś tak iluzorycznego jak odbicie i ty nawet tego nie masz. Czy to ty jesteś Jago, diakon na służbie Piusa, Guinnessa do Orduny, księdza parafii świętego Fergusa w Inverloch? Czy to ty jesteś Wulkan, założyciel i drugi przewodniczący zakonu cielesności prowadzącego przez Guinnessa de Ordunę? Czy to ty jesteś Miguel de Fontenegro, syn diabła, ocalony przez inkwizycję i przebiegłego Guinnessa de Ordunę? Twój przyjaciel obrońca i mentor, a ty chcesz mu się sprzeciwić i pomóc dzieciakowi w ucieczce. Przyjrzyjmy się mu najpierw. Wygląda na starszego niż jest, ale to obsesja go postarza. Jeśli eliksir przemiany zadziała, zarówno on, jak i ty się jej poddacie. Nigdy do końca nie uznawałeś poglądów satanistycznych, nie wierzyłeś też w to, że jesteś synem diabła, ani w to, że szatan napisał rozprawę o ciele. Jednak Guinness głęboko w to wierzy, albo przynajmniej tak sądzi. Tak jak Ursus jest już odziany w szaty zakonu, mimo że rytuał odbędzie się dopiero wieczorem. Jest bardzo podekscytowany. Ty też byś był, gdybyś nie zajmował się ratowaniem dziecka. Chyba tu już nic nie będzie. Pozostaje nam tylko konwersacja z nim. Cu ugryzł Guinnessa podczas rytuału. Zamiast go zabić, Guinness pozwolił mu umrzeć z głodu. Powiedział, że wycie i zaraza go inspirują. Teraz tęskni za psem. Zajebiście. Wystarczająco się nacierpiał i to bez żadnego narzędzia tortur. Dobra, nic z nim nie zrobimy już. Tu coś jeszcze jest.
pomyśleć, ile nieudanych eliksirów przemiany Guinness uważył tu z twoją pomocą. Zwykle są tam szczury, nie są idealnym przedmiotem eksperymentów, ale łatwo je złapać i nikt za nimi nie tęskni. Alembik, w którym Guinness destyluje alkohol. On sam go nie pije. Jedna z kolb laboratoryjnych używana w alchemii. Próbujesz znaleźć wzór z chrzanem w proszku, ale poszukiwania są bezowocne. Jeszcze zobaczymy tą szafę, co tu jest. O, sproszkowana glycyriza glabra, zwana też lukracją. Guinness używa jej do słodzenia wszystkich ohydnych eliksirów. Ty jednak użyłeś jej, by odebrać Sir Roderickowi słodycz życia. Teraz już wiesz, gdzie w razie potrzeby znaleźć coś do pisania. Masz szczęście, że atrament nie wysechł, jak to często bywa. Kartki nie takie jak w świętej Brygidzie, ale wystarczają, by zapisać postępy w doświadczeniach naukowych. Chodź tu jeszcze. Wyjątkowo mała czaszka, czego można się było spodziewać po saksońskim głupcu. Niczego chyba. Kiedyś spiszę swoje wspomnienia, kiedyś zmieszczą się na tej kartce. A jeszcze, mogę tutaj wejść? Napiszesz liścik, żeby wysłać wiadomość, tylko po co? Tutaj sobie będzie do rozwiązania. Twój przyjaciel, obrońca i mentor. Tell me, Ines, you called me that upstairs. Remember, we're not in public, my good Vulcan. Kiedy założyłeś zakon, Guinness stwierdził, że trzeba nadać wszystkim członkom sekretne imiona. You're right, Lord Bile. Odnosisz jednak wrażenie, że on za bardzo przyzwyczaja się do swojego imienia. As of tomorrow, I will cease to pretend that I'm Father Ines, parish priest of St. Fergus Church in Inverloch, and you stop pretending you're Deacon Yaga. How are you coming along with the ritual preparations? There's a lot I must get ready for, my good Vulcan. We've reached the peak of over 2 decades of searching, and we cannot fail. Do you think this time we'll get it right? Sure. We only needed the coins. I've got the rest of the ingredients down. But I won't prepare the potion until the very last moment, right before the ritual. Do you really think they're from the devil? Without a doubt. You've seen the pentagrams on one of the sides. The same symbols have been used with different meanings by different cultures. And don't you think that Satan, Prince of the Cosmos, wouldn't claim the symbol that identifies him? I don't doubt his power, but Don't argue, Vulcan. it's just that since Brother Siokan found the coins in an old Viking boat, maybe that should be our new destination. Maybe there we can find the civilization that wrote the Treaty of the Flesh. Tomorrow, my good Vulcan, we'll be immortal. We won't need the book anymore. But how much more knowledge can be hidden in there? Oh, is there any higher knowledge than the one that allows you to reign over death? According to what I read in the Treaty of the Flesh, 2 people can drink from a potion created with 1 coin. Tell me something I don't know. The kid will drink first. Who will drink second? When we're sure it works, I'll drink. Then we'll prepare more potion with the second coin. You, my faithful helper, will drink from it. Then Sir Roderick. Sir Roderick? Why him? Without him, we wouldn't have this church, Vulcan. Nor an alibi. Nor
anything else. He deserves it. Składniki chemiczne. What would happen if we prepared the potion with the coin, but excluded one of the ingredients? Which one? Bez soli albo The siarki. aim of salt and sulfur is to purify the soul before its return. Without those ingredients, the drinker would come back with a contaminated soul. A demon, a monster. Interesting. What would happen if we prepared the potion with the coin, but excluded one of the ingredients? Which one? Mercury ensures that the transmuted being comes back to life with his memory intact. It would be horrible if we forgot to add mercury to our potion. But, as I'm sure you understand, I can't allow myself to make such a mistake. What would happen if we... Which one? Iron is used to forge the soul again, and gold to make it come back to life. I'm not sure what would happen if we skipped one of those. A soulless being? Or perhaps the body wouldn't come back to life? What would happen if we Which one? According to the Treaty of the Flesh, fire is used to honor an unknown entity. Satan. I'm not that sure. But I am. Plus, we need fire to melt the coin of judgment. What would happen if we prepared the... Which one? No to już będzie wszystko stąd. Dzieciak. I'd like to clarify something about the kid. I feel weird torturing a kid. Maybe we can find another volunteer. I don't know what bothers me more, Vulcan. The sudden hint of a conscience within your dark soul, or your questioning of my orders. We said we would not use servants of Sir Roderick as victims. The kid was eavesdropping, Vulcan. What will happen when the mother starts looking for him? Oh, you're right. Oh, well, luckily we're in no shortage of poison. The kid is taking the place that Seokan deserved for finding the coins. He was one of ours. But we can't just get a random kid and make him immortal. He'll be too powerful. Tell me something I don't know. He'll be tied until we prove the potion has worked and has no secondary effects. Then we'll throw him in the well, where he'll enjoy immortality without becoming a nuisance. The kid is not easy to torture. I mean, I've never tortured such a tiny body. I hope I don't make a mistake. Oh, I trust your skill, Vulcan. I'll never understand why he can be so loyal to you while he still believes in the Christian God. And remember, I saved his life. Some people value such a thing. Maybe we don't need Ursus to mount guard at the church door. I close the door, take the key, and problem solved. No, I'd rather have him there. Just in case Sir Roderick comes. I mean, Lord Behemoth. Maybe we shouldn't have killed the Saxon moron. You seem to think otherwise when you tortured him. What if he served someone, and now they're looking for him? He'd have confessed. Whom could he be serving? The Inquisition. Bah! If the Inquisition knew of our existence, they'd come with a small army instead of infiltrating a moron among our members. It's very strange that our Spanish friend hasn't arrived yet. He's always the first one. We'll never be thankful enough to him. It's a shame we must kill him tomorrow. What? We'll be immortal, Vulcan. We won't need anybody's money anymore. The Order of the Flesh will die tomorrow. I don't trust Sir Roderick. I do. Besides, we need him. There are some doors that no commoner can open, no matter how immortal he is. My father was the Duke of Fuentenegra. Your father is Satan. Miguel de Fuentenegra died in the dungeon I saved you from. What will happen to Lady Katir? That cold fish. I guess her legitimate master and husband, Lord Behemoth, will kill her tomorrow. Did you know? She can't even satisfy him anymore.
Pewnie, że wiem, bo mi powiedziała. Dobra, co tutaj jeszcze możemy zrobić? Już... Co to jest? O, rękawica sokolnicza. Guinnessa nikomu nie pozwala jej używać. Co by się stało, gdyby Guinness się dowiedział, że czasem używasz jej do wysyłania liścików do Katir przez Hermodra? Jeśli chcesz jej użyć, zrób to tak, by Guinness nie zauważył. Gdybyś mógł przywiązać nić do rękawicy i pociągnąć ją, ale to chyba nie będzie łatwe zadanie. Musisz czymś strzelić, by zdobyć rękawicę, tylko czym? Strzałą, a czym? Dziwne. Jeszcze raz. Mógłbyś wypuścić strzałem w stronę rękawicy, ale strzały zwykle nie wracają do łucznika, zwłaszcza jeśli wbiją się w rękawicę. Gdybyś mógł przywiązać nić do rękawicy i pociągnąć ją, ale to chyba będzie... No kurczę. Dobra. Nie da się. To może pójdziemy do tego kolesia. A, jeszcze do góry mogę iść. Aha, nie chcę iść do góry, chcę iść na dół. Obudzimy go. Zobaczmy, co zrobi. Don't kill me. I won't hurt you. Calm down. No, please. Shh. Listen to me. I am here to save you. But I need you to calm down. I wasn't spying. Think of your mother. She'll be looking for you. What? My mother? Now that you've calmed down, answer my questions, and I'll do whatever is in my hands to save you. No. Save my mother. She is not in danger. I said that so you would shut up. Do you know who I am? You are Deacon Iago, Father Ginés's helper. Sundays after Mass, you read books and tell legends to those of us who can't understand the written word. Can you tell me which book I read to you? Yes, Sir Iago. It's been months since you started reading us the Divine Comedy. But Dante, the Italian, I hope one day I can learn to read like you. Do you remember any of the stories I told you? Yes. My favorite one is that of Bertrand the Wizard. Refresh my memory. Bertrand, native to Languedoc in France, could move objects with his mind. The Inquisition accused him of sorcery and put a rope around his neck, but made sure his feet touched the ground so that he wouldn't choke. They cut off his right leg and flung it out in front of him. Show your power by attracting it back to you. Bertrand died 3 days later when his left leg failed. He never stopped staring at the right leg on the ground. Are you sure it was the right leg that was cut off? Is it that important? What's your name? Fergus Quinlan, sir. I was given that name because I was born on St. Fergus Day. Hines told me you were spying on him. I didn't want to, sir. I was hiding in that room because I didn't want to clean the great cauldron. They always make me do it, and I'm sorry. I didn't want to, sir. What did you hear Hines saying? I don't know, sir. I didn't understand a thing. He and Sir Roderick talked about coins, a potion, and the devil. Now it's your turn to ask me. I don't understand what's happening here at all, sir. Father Hines and I are the founders of a satanic order that meets here in the basement of this church, the Order of the Flesh.
If I fail at helping you escape, tonight, after torturing you for hours, we'll make you drink a certain transmutation potion. Then, we'll kill you. And then, you'll come back to life. Many years ago, I read several pages from a forbidden book that is now in the Vatican. One of those pages mentioned a potion that would transmute its drinker into a being able to overcome death. But among its ingredients, there was a golden coin with a strange symbol. Once a year, the night before the great hunt in honor of Saint Eden and Saint Alec, we meet here to offer sacrifices to Satan. But enough talking. I must find a way to get you out of here. Do me a favor. When you see me around here, shout as if I was tearing your soul out. Ej, już koniec rozmowy? I jeszcze tam coś było. Pytania, plan I ucieczki. still don't know how to help you escape. And when you escape, I'll say I've killed you and thrown you in the well. That way no one will ever look for you. What about my mother? I'll comfort her. No, please. If you don't stay quiet, I'll torture you to death. I wasn't spying. Think of your mother. She'll be... What? Informacje, przyjaciel. You've disappeared Krewni. for some time now. Who may be looking for you? Maybe Zachariah Gray, the kitchen boss. The one I clean for. My mother, probably not yet. She's the only one who tells me to hide and avoid some of the chores. But if she doesn't see me at night, she'll get really scared. Do you understand everything I told you about this place? And what we do here? Yes. Well, no. It was too much information. The members of the Order of the Flesh are noblemen from all over Europe. The same ones that come to the annual hunt. They have funded our search for years. But this year, we'll finally be able to show them results. You'd have been safe if a monk called Siokan, who worked for the Order, hadn't found a couple of coins with a strange symbol a while ago.